Dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo miło wszystkich Państwa przywitać na kolejnym naszym spotkaniu w ramach cyklu popularno-naukowego AGH Nauka Spotkania. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj w budynku 2 Akademii Górniczo-Hutniczej, jak i tych z Państwa, którzy oglądają nas na kanale YouTube. Znikające lodowce to temat na dziś. Podczas dzisiejszego spotkania udajemy się na daleką północ, w Arktykę, a dokładnie na Spitsbergen, ale też i w rejony trochę nam bliższe, na południe, w rejony tatrzańskie. W tych arktycznych rejonach spacerować będziemy po lodowcach, po lodzie, ale też i po zanieczyszczeniach, które w tym lodzie występują i z którego się wydobywają w miarę topnienia się lodowców. Kiedy powędrujemy w Tatry, zapoznamy się z ich rzeźbą, ale nie tą, którą widzimy dzisiaj, bo tą znamy, tylko tą, która była kiedyś przed zlodowaceniami oraz jak Tatry wyglądały w trakcie zlodowaceń. To wszystko w kontekście budowy lodowców, ich struktury, ich zachowania. O tym wszystkim opowiedzą nam dzisiejsi prelegenci. Zanim przedstawię pierwszego prelegenta, kilka uwag technicznych. Każda z dwóch dzisiejszych prezentacji będzie trwała 30 minut. Po każdej prezentacji będzie 15 minut na zadawanie pytań przez Państwa. Zarówno tych, którzy są tutaj dzisiaj z nami na sali, jak i tych, którzy nas oglądają na kanale YouTube. Ci, którzy nas oglądają, bardzo prosimy o wpisywanie pytań na czacie już w trakcie prelekcji albo zaraz po. A tych z Państwa, którzy są tutaj dzisiaj z nami obecni, bardzo proszę, aby chęć zadania pytania zaznaczyli poprzez podniesienie ręki. Podejdzie osoba z mikrofonem, będzie można zadać pytania. Bardzo proszę, aby w trakcie wykładu nie przerywać prowadzącemu, ponieważ każdy z tych wykładów jest nagrywany i później będzie dostępny w internecie. Pierwszy dzisiejszy wykład, czy lodowce są rzekami lodu, zaprezentuje pan profesor Przemysław Wachniew. Obecnie obserwujemy zmniejszanie się zasięgu lodowców na wszystkich zlodowaconych obszarach Ziemi. Choć rosną i zmniejszają się one w rytmie zmieniającego się klimatu, to ich ruch kojarzy nam się z płynącą rzeką i wynika z zachowania się lodu, z jego specyficznych właściwości, z jego konstrukcji, z tego, jak zmienia się jego masa pod jego własnym ciężarem. A lodowce, podobnie jak prawdziwe rzeki, są też środowiskiem życia licznych organizmów. Istnienie tego glacjalnego ekosystemu ma konsekwencje dla obiegu zanieczyszczeń atmosferycznych. Topniejące lodowce uwalniają substancje, w tym także promieniotwórcze, które przez wiele lat były związane pod ich powierzchnią przez materię organiczną. Pan profesor Przemysław Wachniew pracuje w Zespole Fizyki i Środowiska Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Głównym wątkiem jego pracy naukowej jest zastosowanie metod znacznikowych, w tym izotopów trwałych i promieniotwórczych, w badaniu różnych elementów środowiska wodnego i kriosfery. Brał udział w 3 wyprawach naukowych na Spitsbergen, których wynikiem było odkrycie nagromadzeń substancji promieniotwórczych w środowisku lodowcowym. Zapraszam pana profesora. Dobry wieczór Państwu. Lodowce znikają, lodowce również rosną. Tych cykli zmieniającej się pokrywy lodowej na Ziemi było wiele. Lodowce są bardzo spektakularnym przykładem tego, że natura jest bardzo dynamiczna, bardzo zmienna. Więc spróbujemy zastanowić się nad tą dynamiczną naturą lodowców, a zrobimy to w sposób taki, do jakiego przywykli naukowcy, czyli stawiając pytanie. Również w dydaktyce staramy się uczyć studentów stawiając pytania, następnie na nie odpowiadając. Jak wiemy, stosunkowo niedawno w geologicznej skali czasu znaczna część Polski była przykryta lodem. Mapka, którą tutaj pokazuję, przedstawia zasięg ostatniego zlodowacenia. Około 20 000 lat temu północna część Polski była pokryta przez lądolód skandynawski, czego śladem do dzisiaj są wspaniałe krajobrazy Pojezierzy, nad które lubimy wakacje wyjeżdżać.
Jak widzimy, znaczna część północnej Europy była tym lodem pokryta i może nawiązując do następnej prezentacji dzisiejszego wieczoru, możemy zauważyć, że również zlodowacenia istniały w Tatrach, w innych częściach Karpat i w innych obszarach górskich Europy. O tym, że tak było, wiemy, mamy wiele dowodów naukowych, choćby krajobraz świeży polodowcowy północnej Polski, no ale mamy też inne dowody, prawda? Wiemy doskonale z kina, że epoki lodowcowe zdarzały się w przeszłości wiele razy i kształtowały powierzchnię Ziemi. Od razu trzeba sprostować pewne uproszczenie, którego dokonali autorzy tego filmu, mianowicie czoło lodowca, które tutaj widzimy, nie jest takim spektakularnym klifem. To tak nie wygląda. Jak wygląda, możemy zobaczyć na przykładzie największej czapy lodowej Europy kontynentalnej. Jest to czapa lodowa coś większego niż zwykły lodowiec, ma powierzchnię około 478 km². Jeśli Państwu ta liczba nic nie mówi, to jest mniej więcej 1,5 raza powierzchnia Krakowa, zajmowanego przez Kraków obecnie. Ta czapa lodowa nazywa się Jostedalsbren, mieści się w zachodniej Norwegii. Tutaj widzimy na północny zachód od Oslo, niedaleko Bergen. Dlaczego ta czapa lodowa jest dla nas interesująca? Po pierwsze, to stąd prawdopodobnie rozrastał się wiele razy lądolud skandynawski. Rozrastał się i w szczytowym okresie swojego rozwoju, około 450 000 lat temu, pokrywał nie tylko północną Polskę, ale Kraków, czy wdzierał się w Beskidy, w doliny rzek beskidzkich. No więc to stąd zaczynały się te wielkie zlodowacenia pokrywające Europę, chociaż obecnie ta czapa lodowa jest stosunkowo niewielka, ale ona tylko czeka na zmiany klimatu, prawda? Jeżeli w okresie następnych dziesiątków tysięcy lat nastąpią prawdopodobnie sprzyjające warunki klimatyczne, może znowu zacząć się rozrastać i pokryć znaczne obszary Europy. Co jeszcze ciekawego widzimy na tym zdjęciu, to że ta czapa wysyła w kierunku dolin języki lodu, prawda? Już tu widzimy to zachowanie lodowca, które możemy porównać do zachowania rzeki. To wyraźny przykład. Jeden z jęzorów lodu, jak to mówimy, lodowiec doliny Tüftebren, rodzi się właśnie w tejże czapie lodowej i wypełnia sobą dolinę. Tu swoją drogą widać też procesy zanikania zlodowaceń, które przyspieszyły znacznie z początkiem XXI wieku. Jeśli się przyjrzymy na tym zdjęciu, widać wyraźnie pasy ciemnych, już mocno zwietrzałych, od dawna odsłoniętych skał i skał stosunkowo niedawno odsłoniętych o jasnym zabarwieniu. Widzimy to, co tutaj się odsłoniło, to stało się w ciągu tych ostatnich 20 kilku lat. Także tempo aktualne tych zmian jest stosunkowo szybkie. To inne czoło innego lodowca na pierwszy rzut oka różni się od przykładu, który mieliśmy przed chwilą. Jest to lodowiec na Spitsbergenie, lodowiec Weresholda. Widzimy przede wszystkim, że lodowiec nie tworzy takiego wyraźnego klifu, jak to było na przykładzie z filmu animowanego, a to czoło wydaje się bardziej zwarte, bardziej jednolite niż w przypadku poprzedniego lodowca, dlatego że lodowiec, który teraz widzimy, należy do klasy lodowców zimnych. Może to się wydawać absurdalne, prawda? Lodowce z natury są zimne, bo są zbudowane z zamarzniętej wody i występują na zimnych obszarach globu. Tym niemniej lodowce dzielimy na zimne i ciepłe, ewentualnie jeszcze na mieszane, a kryterium jest to, czy temperatura lodu znajduje się powyżej czy poniżej punktu topnienia, który nie zawsze wynosi 0 stopni Celsjusza, ponieważ 0 stopni Celsjusza to jest temperatura topnienia czystej wody czy czystego lodu w warunkach panujących na powierzchni Ziemi przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. A wewnątrz lodowca są różne zanieczyszczenia. Lód nie jest czystą wodą, jest zawsze roztworem jakichś soli. Do tego pod spodem lodowca, pod dużymi masami lodu ciśnienie może być znacznie wyższe niż na powierzchni Ziemi. Dlatego też lodowiec zimny może być zimny w temperaturach nawet wyższych lub odpowiednio niższych od 0 stopni Celsjusza, co jest tylko pewną wskazówką, pewnym przybliżeniem. Otóż lodowiec zimny jest
zamarznięty w całej swojej objętości, co wpływa na jego własności mechaniczne. No, nie trzeba wielkiej fizyki tutaj, prawda, żeby się domyślić, że lodowiec zimny, mówiąc kolokwialnie, jest sztywny, prawda, jest mniej podatny na odkształcenia, na to płynięcie, które przypisujemy rzekom lodu. Za chwilę trochę bliżej o tym sobie powiemy. No, na poprzednim zdjęciu widać było, że Arktyka jest szara i nieprzyjazna, prawda, ale jeżeli ma się odrobinę szczęścia, to i nawet latem w Arktyce, gdzie pogoda zwykle jest mglista, wieczna i pozbawiona słońca, przy odrobinie szczęścia można zobaczyć również i tam słońce. Tutaj ten sam lodowiec, który widzieliśmy przed chwilą, jest pokryty świeżą warstwą śniegu, więc tym bardziej się jakoś tak uwypukla w krajobrazie. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na coś, co nazywamy przedpolem lodowca. Prawda? Widzimy tutaj obszar pozbawiony lodu, przynajmniej pozbawiony lodu na powierzchni, który, ponieważ lodowce się cofają obecnie, stosunkowo niedawno został odsłonięty przez ten cofający się lód. Do tego wrócimy. Jest to ważny element krążenia materii w środowisku, w którym udział mają właśnie lodowce. A to dla odmiany lodowiec ciepły, Nigarsbren, inny lodowiec, który wypływa z czapy lodowej, o której mówiłem wcześniej. Lodowiec ciepły, to znaczy lód go tworzący znajduje się powyżej, blisko temperatury topnienia, w związku z czym ten lód jest bardziej plastyczny, bardziej podatny na deformacje, na topnienie, co widać tutaj w bardzo skomplikowanej rzeźbie jego powierzchni. Prawda? Widzimy tutaj liczne zagłębienia, również pęknięcia. I co może jeszcze warto zauważyć na tym zdjęciu, co będziemy dyskutować chwilę później, jest to, że ten lodowiec wydaje się brudny, prawda? Musicie się Państwo zgodzić. No, lodowiec nie jest na powierzchni zbudowany z białego lodu, czystego lodu, takiego jaki znamy, robiąc sobie kostki lodu w lodówce do schłodzenia napojów. Powierzchnia lodowca jest zwykle brudna, pokryta pyłem i innymi substancjami, które pochodzą z powietrza, ewentualnie które rozwijają się tam przy współudziale organizmów żywych. Natomiast widać też wyraźnie obszary, gdzie ten lód jest błękitny, co też jest dość ciekawą cechą fizyki lodowców, mianowicie duże kryształy lodu, a duże to są kryształy, które przebywały długo pod powierzchnią lodowca. Lód lodowcowy tworzy się z płatków śniegu, które zamieniają się w firn. Firn zamienia się w drobne kryształy lodu, które następnie rosną, łącząc się, tworząc coraz większe kryształy. Więc te już duże, dojrzałe kryształy lodu, które mogą mieć rozmiary nawet rzędu centymetrów, rozpraszają światło słoneczne w sposób analogiczny do tego, jak robi to nasza atmosfera, w związku z czym niebieskie zabarwienie, które tu widzimy, jest pokrewne niebieskiemu zabarwieniu nieba. To jest zdjęcie, jedyne zdjęcie chyba, którego nie zrobiłem sam, ale tak jest piękne, że po prostu cytuję tutaj okładkę wykładu na temat reologii lodu, reologii, czyli tej dziedziny mechaniki ciał, która zajmuje się właśnie płynięciem, odkształceniami, pełzaniem ciał stałych. No więc co jest pięknego w tym zdjęciu? Ten piękny fałd, prawda? Te ciemne przewarstwienia to jest właśnie ten brud, prawda, który znajdował się kiedyś na powierzchni lodowca, został potem przykryty kolejnymi warstwami lodu, firnu, śniegu, a ponieważ lodowiec ciepły jest podatny na lód lodowca ciepłego jest podatny na odkształcenia mechaniczne, które akurat tak zadziałały, że taki piękny fałd się stworzył, prawda? Naprężenia wywołane ciężarem lodowca deformują go. To się manifestuje między innymi tym płynięciem, do którego powoli dochodzimy, ale również tego typu odkształceniami masy lodowca. Dla odmiany lodowiec zimny pod wpływem ciężaru, pod wpływem naprężeń raczej pęka, prawda, niż wykazuje tego typu deformacje. No dobrze, już trochę zdradziłem odpowiedź na to pytanie, co napędza ruch lodowców, co powoduje ruch lodowców. No
Może najpierw przywołajmy sobie klasyczny obrazek fizyki szkolnej, czy nawet z wyższej uczelni, mianowicie równia pochyła, której używamy do męczenia uczniów czy studentów. Tutaj mamy spoczywający na pochyłości blok, niech to będzie blok lodu, prawda? Ten blok lodu ma swój ciężar, ten ciężar rozkłada się na składową dociskającą go do powierzchni i na składową ściągającą, która jest tą składową siły ciężkości, która powoduje zsuwanie się ciał po równi pochyłej. No i teraz odpowiedź na nasze pytanie jest dość oczywiste. To siła ciężkości, czy w zasadzie ściśle mówiąc jedna z jej składowych, powoduje ruch lodowca. Tylko teraz, czy ten ruch odbywa się tak samo jak zsuwanie się klocka na równi pochyłej? Częściowo tak, ale sprawa jest dużo bardziej złożona, ponieważ lodowiec jest dużo bardziej złożonym obiektem niż jakiś prosty, wyidealizowany układ, który się rozwiązuje na ćwiczeniach z fizyki na pierwszym roku studiów technicznych. Jak nie trudno się domyślić, wielkość tej siły, jak nie trudno zauważyć z poprzedniego obrazka, wielkość siły, która powoduje ruch lodowca, oczywiście zależy od nachylenia. To jest dość intuicyjne, prawda? Na zboczu o większym nachyleniu ta składowa siły ciężkości, która próbuje zsunąć ciało, jest większa niż na zboczu o niewielkim nachyleniu. I to widać w topografii powierzchni lodowca, którą tutaj widzimy. Zdjęcie może nie jest wysokiej jakości, ale to jest dość duże powiększenie, to jest dość duży to jest mały fragment z większego zdjęcia powiększony wiele razy, ale widać tutaj przede wszystkim, że w górnej części, tu widzimy tą wspominaną wcześniej czapę lodową, z której wypływa język lodowca, który tu widzimy. Na obszarach o mniejszym nachyleniu ten lód jest stosunkowo gładki, prawda? Natomiast tutaj, gdzie mamy tak poszczępioną, popękaną powierzchnię lodowca, to jest manifestacja tego, że zbocze pod tą częścią lodowca jest bardziej nachylone. Lodowiec tam po prostu nie nadąża, te masy lodu nie nadążają ze spływaniem, zsuwaniem się w dół, w związku z czym ulegają pękaniu i rozpadają się na niezależne bloki. I oczywiście niżej, gdzie nachylenie zbocza dna doliny jest mniejsze, znowu ten lodowiec przyjmuje bardziej gładką, bardziej regularną powierzchnię. Powiedziałem, że ten prosty model klocka na równi pochyłej nie wystarcza, ponieważ tak naprawdę są 3 mechanizmy fizyczne, które powodują ruch lodowca. Więc wszystkie lodowce pełzają. To znaczy, co to jest pełzanie? Pełzanie to jest właśnie specyficzne dla niektórych ciał stałych odkształcenie, które zachodzi pod wpływem stosunkowo niewielkich sił, niewielkich naprężeń, ale działających bardzo konsekwentnie i bardzo długo. Mechanizm na poziomie cząsteczkowym czy na poziomie sieci krystalicznej jest złożony. Nie będziemy się tutaj nad tym zastanawiać, ale w każdym razie, jeżeli do kostki lodu przyłożymy, czy do bryły lodu lodowcowego przyłożymy nawet stosunkowo niewielki ciężar, niewielkie naprężenie, ale będzie ono trwało przez długi czas, to ten lód zacznie się odkształcać w sposób nieodwracalny, zacznie się deformować, co przejawi się jego pełzaniem, odkształceniem, które nie ma nic wspólnego z zsuwaniem się po powierzchni. Jest to po prostu zwykła deformacja. Poślizg, to jest drugi punkt w tym naszym wyjaśnieniu, to jest, zachodzi głównie dla lodowców ciepłych, takich, które po prostu nie są przymarznięte do podłoża, w związku z czym mogą ślizgać się po tym podłożu, tak ta kostka lodu na równi pochyłej. Nie dotyczy to oczywiście lodowców zimnych. Sytuację ułatwia to, że pod spodem lodowca zwykle znajduje się sporo wody, prawda? Jeżeli latem w okresie topnienia tej wody jest więcej, to tym bardziej lodowiec może przyspieszyć, albo w okresach ocieplenia klimatu. Natomiast trzecim przypadkiem jest zsuwanie się, ruch lodowca w wyniku deformacji podłoża. Jeżeli to podłoże pod lodowcem to są na przykład drobnoziarniste osady przesączone wodą, to one same w sobie mogą się deformować, prawda? Też mogą płynąć, w związku z czym przenosi się to na ruch całej masy lodowca. Natomiast tutaj widzimy zdjęcia, przykład lodowca zimnego, który na brzegach jest
przymarznięty do podłoża, w związku z czym punkt drugi do niego się nie stosuje. No i lodowiec alpejski, Aletsch-Gletscher, lodowiec ciepły, który jak widać ze względu na to, że to podłoże jest stosunkowo ciepłe, zwłaszcza na brzegach lodowca, no ten lód do powierzchni gruntu nie dochodzi. Lodowce, ale jak to się dzieje, że lądolud skandynawski raz sięga do południowej Polski, a teraz zajmuje niewielką czapę lodową gdzieś tam w zapadłym zakątku Norwegii. No więc lodowce, wiemy już, jakie są mechanizmy poruszania się lodowca, ale zasadniczo czynnikiem, który ten ruch wywołuje, od którego intensywność tego ruchu zależy, jest masa lodu zgromadzonego w lodowcu. Lodowiec, który ma dużo lodu, jest miąższy, prawda? Jest gruby, mówiąc inaczej, wywiera większy ciężar, większe naprężenia na leżące niżej warstwy lodu i te deformacje są oczywiście znaczniejsze. No więc wszystko zależy od tego, ile lodu w lodowcu jest. Lodowiec uzyskuje lód w procesie nazywanym akumulacją, traci w procesie nazywanym ablacją, czyli topnieniem. Przyrost masy lodowca oczywiście następuje głównie zimą, a utrata masy głównie latem. Mamy tutaj wypisane źródła lodu, czy też śniegu w pierwszym rzędzie dla lodowca. No jest oczywiście to jest bezpośredni opad śniegu, ale również lawiny, czy nawiewanie śniegu z sąsiednich obszarów, ale również zamarzanie wody atmosferycznej, opadów, czy mgły, czy lód nałożony, kiedy to zsuwające się po lodowcu masy mokrego śniegu zamarzają w kontakcie z podłożem. No a znowu po stronie ablacji, czyli po stronie strat, mamy topnienie lodu i śniegu. Wtedy, jeżeli ta woda pochodząca z topnienia zostanie odprowadzona poza lodowiec, procesy parowania i sublimacji bezpośrednio z powierzchni lodowca, czy też wywiewanie śniegu, odwrotny proces do nawiewania i cielenie. Lodowce również się cielą i zaraz wyjaśnimy ten dziwny termin. No ale co tu jeszcze jest istotne, mianowicie jeden z tych procesów może przeważać nad drugim albo mogą być w równowadze. Jeżeli są w równowadze, to lodowiec stagnuje, prawda? Nie zmienia się jego zasięg, masa. Jeżeli akumulacja przewyższa ablację, to oczywiście lodowiec rośnie, prawda? Wysyła te języki, które zdobywają coraz większe tereny. Odwrotnie, w procesie ablacji, co przeważnie dla większości lodowców na Ziemi, teraz obserwujemy przewagę ablacji nad akumulacją, lodowiec wycofuje się, prawda, do swojego obszaru źródłowego. Te procesy, ten bilans mas, o którym mówiłem, skutkują w takim prostym modelu, który pokazuje nam właśnie strefy akumulacji lodu, strefy ablacji, a strzałki, które tutaj widzimy, pokazują zasadniczy, taki bardzo wyidealizowany kierunek ruchu mas lodu, ruchu związanego z tymi trzema mechanizmami, o których wcześniej mówiłem. Mamy tutaj zdjęcie strefy akumulacji, gdzie widać nawet latem potrafi być pokryta świeżym śniegiem, czyli ta akumulacja nawet tam może zachodzić w okresach cieplejszych, no i strefa ablacji, prawda, gdzie nie ma pokrywy śniegu i jest mocno urzeźbiona powierzchnia lodowca przez wody spływające po jego powierzchni, rzeźbiące sobie kanaliki. Co to jest cielenie lodowców? To jest lodowiec inny arktyczny, który miałem okazję sfotografować, lodowiec Hansa, którego widzimy, powiedzmy, środkową część. Widzimy tu piękną rzekę lodu. No i to jest szczególny przypadek lodowca, który uchodzi do morza, prawda? Tam już grunt, podłoże skalne nie podpierają tego lodu, w związku z czym on powoli wysuwa się na morze. Tam już te niepodparte masy lody po prostu szybciej topnieją, pękają i lodowiec tego typu stosunkowo szybko traci masę, a to jest przykład cielenia, prawda? No, tu może mamy, ja powiedziałem wcześniej, że lodowce nie kończą się takim wyraźnym klifem. Otóż nie do końca jest to prawda, bo lodowce uchodzące do morza kończą się. Czasami ten klif może być dość wysoki i z tego klifu odpadają bryły lodu, jak widać tutaj, prawda? To jest właśnie cielenie się, dość szybki proces utraty masy przez lodowce
kończące się na wodzie. Z fizycznego punktu widzenia to topnienie lodowców zachodzi głównie, tych procesów jest oczywiście więcej, ale dwa są najważniejsze. Przede wszystkim to jest promieniowanie elektromagnetyczne. No po prostu światło i ciepło ze słońca, z atmosfery, z chmur czy ze skał otaczających lodowiec. Poza tym mamy ciepło jawne, czyli po prostu ciepło dostarczane przez ciepłą wodę deszczową czy ciepły wiatr. A znaczenie promieniowania w topieniu powierzchni lodowca pokazuje nam te dwa zdjęcia. Mianowicie mamy tutaj ten sam głaz, który został sfotografowany w odstępie 3 lat. Na pierwszym zdjęciu, przepraszam, tym wcześniejszym, widać tak zwany stół czy grzyb lodowcowy, ponieważ można powiedzieć, że zacienienie powierzchni lodu przez ten głaz powoduje spowolnienie wytapiania lodu tuż pod nim. Tworzy się taki trzonek, taka nóżka. Oczywiście ta nóżka nie może rosnąć w nieskończoność, więc po pewnym czasie oczywiście ona ulega złamaniu i cały proces rozpoczyna się od początku. To jest dowód na to, że to właśnie bezpośrednie promieniowanie cieplne i słoneczne w innych zakresach widma odpowiada za topnienie powierzchni lodu. A to jest przykład, wreszcie podsumowując niejako to wszystko, co powiedzieliśmy, mamy wreszcie bezpośredni dowód na to, że lodowce są jak rzeki, prawda? To jest słynny lodowiec Aletsch-Gletscher, największy lodowiec Alp. Ciągle ten jęzor ma około 23 km długości, znajduje się w Szwajcarii, południowej Szwajcarii. No i widać tutaj tą rzeczną strukturę, co jest podkreślone przez takie pasy, prawda, ciemniejsze na powierzchni lodowca. Mianowicie są to tak zwane moreny środkowe, pasy po prostu odłamków skalnych, materiału skalnego, który znalazł się na powierzchni lodowca ze skał otaczających lodowiec, no i następnie przesuwa się na jego powierzchni wraz z tą płynącą masą lodu. Prawda? Więc zachowanie się tych linii na długich odcinkach wielu kilometrów pokazuje, że mamy do czynienia z równoległymi liniami prądu, prawda, które zgodnie płyną w kierunku opadającego terenu. To skąd wiemy, że lodowce płyną, prawda? Patrząc na takie obrazki jak poprzedni, wyobrażamy sobie, że to jest jak rzeka, ale mamy bezpośrednie dowody na to, że lodowce płyną. Dużo badań w tym kierunku wykonuje się w rejonie Polskiej Stacji Polarnej w Forsundzie na Spitsbergenie. Mamy na zdjęciu widok tej stacji ze strony morza. I lodowiec Hansa, który pokazywałem na jednym z wcześniejszych slajdów, jest takim poligonem, gdzie tych badań wykonuje się bardzo dużo, między innymi metodami geodezyjnymi, a obecnie geodezja to głównie GPS, prawda? W związku z czym pozostawia się na powierzchni lodowca zaznaczone markery, zmiany których pozycji się następnie metodami geodezyjnymi określa i to jest bezpośredni dowód na przesuwanie się punktów na powierzchni lodowca. Przepraszam za to migotanie, trzeba może chwilę czasu, żeby się oswoić z tym. Ja za chwilę wyjaśnię, jak się już oswoimy, to ja wyjaśnię, co widać na tej animacji. To jest przykład wykorzystania teledetekcji. Głównie wykorzystuje się satelity, różne czujniki na satelitach po to, żeby badać dynamikę lodowców. Tutaj mamy w jednosekundowej pętli 25 lat satelitarnych obserwacji tego samego lodowca przez satelitę Landsat. Więc widzimy to, co jest niebieskie czy niebieskawe, to jest lód, śnieg, natomiast to, co jest brązowe, szare, to są skały, gruz skalny. Widzimy tutaj, że w górnej części lodowca, prawda, on jest stosunkowo mało jeszcze pokryty materiałem skalnym i płyną takie rzeki lodu, który staje się coraz bardziej brudny, prawda, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, no ale to jest wyraźny dowód na to, że lodowiec płynie jak rzeka i nawet ten lodowiec ma dopływy, prawda, możemy się tutaj dopatrzeć wielu różnych ciekawych rzeczy. Mierząc za pomocą satelitów ruch lądolodu antarktycznego, również możemy stwierdzić, że on nie zachodzi w jednej wielkiej masie, to jakoś tak się nie rozpływa homogenicznie, po prostu tu też można się dopatrzeć wyraźnych
obszarów. Te niebieskie, fioletowe obszary to są większe szybkości lodu, prawda? Też możemy tu dopatrzeć się czegoś analogicznego do sieci rzek. Nasz już dobrze znany lodowiec na Spitsbergenie, czerwone linie pokazują jego zasięg na początku XX wieku, a zdjęcie zostało zrobione w 2007 i to właśnie widać to przedpole, o którym mówiłem, świeżo odsłonięte przez lód. I dochodzimy do ostatniego elementu mojej prezentacji, mianowicie chodząc po takim przedpolu, w takim marsjańskim czy księżycowym krajobrazie, gdzie praktycznie nie ma roślinności, nie ma życia, można napotkać takie nagromadzenia drobnoziarnistej materii mineralnej, po prostu spłukanej przez wodę do zagłębień. Pobraliśmy takie rdzenie mułów, które się w takich miejscach gromadzą i w nich zanalizowaliśmy stężenia, zawartość sztucznych i naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. Krótko o tym, co widać na tym zdjęciu, mianowicie w niebieskiej elipsie są stosunkowo niewielkie aktywności tych pierwiastków promieniotwórczych, natomiast ku naszemu zaskoczeniu te w czerwonej elipsie są naprawdę duże. Proszę zobaczyć, że tu jest różnica 3 rzędów wielkości. No więc te zasoby pierwiastków promieniotwórczych tutaj stwierdzone są porównywalne z tymi stwierdzanymi wokół miejsc katastrof nuklearnych w Fukushimie czy Czarnobylu. Może nie bezpośrednio przy tych elektrowniach, ale w pewnym oddaleniu. Tak. Poza tym gdzie indziej w przyrodzie takiego nagromadzenia pierwiastków promieniotwórczych się nie spotyka. No więc w jaki sposób, pytanie powstało, w jaki sposób lodowiec jest w stanie zakumulować zanieczyszczenia, a to, o czym tu mówimy, dotyczy również innych zanieczyszczeń przenoszonych drogą atmosferyczną, na przykład różnych toksycznych substancji organicznych czy metali ciężkich. Tu pozwoliłem sobie zacytować fragment artykułu, który niedawno się ukazał przy moim współudziale. Chciałem to pokazać, żeby podkreślić, że wyniki, o których tu mówię, to nie są moje prywatne, tylko prawda, efekt działalności dużego zespołu międzynarodowego. A przy okazji w tym artykule jest obrazek, który nam pokazuje źródła zanieczyszczeń promieniotwórczych na lodowcach. W tym przypadku chodzi o izotopy plutonu, który jest dość groźnym zanieczyszczeniem, który pochodzi w środowisku przede wszystkim z prób jądrowych z bronią jądrową w atmosferze, na szczęście już zakazanych, z wypadków czy katastrof elektrowni jądrowych i z wypadków katastrof satelitów. Wiele satelitów latających nad naszymi głowami ma źródła energii, które jako źródła energii wykorzystuje właśnie ciepło generowane przez rozpadające się radioizotopy. No więc to wszystko fruwa w powietrzu i w końcu znajduje swoją drogę na powierzchni lodowca. Ale dlaczego tak duże stężenia? Co jest na lodowcu takiego, że się te stężenia koncentrują? No więc mamy na powierzchni lodowca ten brud, który fachowo nazywamy kriokonitem z greckiego. Pył na powierzchni lodowca. Kriokonity znajdujemy w zagłębieniach charakterystycznych, na których dnie zawsze spoczywa drobina ciemnego materiału. Te zagłębienia powstają w ten sposób, że ciepły materiał nagrzewa się mocniej niż otaczający go lód i po prostu wtapia się w powierzchnię lodowca. Tu więcej przykładów widzimy na zdjęciach, więc te zagłębienia mogą mieć różne formy. Co jest istotne, kriokonit tworzy takie granulki, których spoistość zależy od mikroorganizmów, które tam się rozwijają i te mikroorganizmy wydzielają bardzo lepkie substancje, które nadają spoistość mechaniczną kriokonitową, a jednocześnie doskonale przechwytują wszelkie zanieczyszczenia, które w takim kriokonicie się mogą znaleźć. To jest częściowo obrona tych organizmów przed toksycznymi substancjami, prawda? Żeby one nie wnikały do komórek, są zatrzymywane na zewnątrz. I to przez przypadek prowadzi do tak niezwykłej akumulacji ich na powierzchni lodowca. To jest inny przykład ładnego zagłębienia kriokonitowego. Oprócz mikroorganizmów takich jak sinice, żyją tam również grzyby, glony, pewne bezkręgowce, aby szczytem tego całego ekosystemu rozwojem jest niesporczak. Organizm, który osiąga maksymalnie około 1 mm, zwykle to są ułamki milimetra, także tu go widzimy w bardzo dużym powiększeniu, bardzo charakterystyczny, prawda? Więc to jest często
obrazki niespodziaków spotykamy w różnych kontekstach, bo to jest naprawdę przedziwne stworzenie. Nie tylko wygląda kosmicznie, ale ma też kosmiczne właściwości, mianowicie niespodziak jest w stanie przetrwać bardzo duże stresy środowiskowe i przeżyć. To jest przykład innych nagromadzeń tego brudu na powierzchni lodowca. I ponieważ już powinienem kończyć, więc podsumowanie. No więc skoro postawiłem pytanie, to musimy sobie na nie odpowiedzieć. Ilustruje nam te rozważania inne zdjęcie lodowca Alecz. No więc podsumowując, lód lodowcowy płynie, ale jest to słowo w cudzysłowie, ponieważ nie jest to, lód lodowcowy mimo wszystko nie jest płynem, prawda? Więc to płynięcie płynięcie rzeki lodowcowej z fizycznego punktu widzenia nie jest identyczne z płynięciem rzeki wody. Sprawa jest tu bardziej złożona. Struktury, jak widzieliśmy, przypominające rzeki tworzą się nawet w lądolodzie antarktycznym, prawda? Więc to jest charakterystyczna cecha. Te jęzory rzeki są charakterystyczną cechą umożliwiającą lodowcom zdobywanie coraz większych terenów w fazie, kiedy akumulacja przeważa nad ablacją. No i co jest ważne również dla środowiska, a co odkryto stosunkowo niedawno, te strumienie lodu są w stanie akumulować i rozprowadzać dalej w środowisku ważne środowiskowo, w tym toksyczne substancje. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za niezwykle ciekawy wykład. Zaczął się od mechaniki lodu, a potem się skończyło na naprawdę różnych ciekawych składnikach tego lodu. Zapraszam państwa do zadawania pytań. No dobrze, na rozgrzewkę ja mam pytanie. Czy są jakieś różnice w zachowaniu się lodowców arktycznych i lodowców alpejskich, jeśli chodzi o ich ruch, o przemieszczanie się, o te wszystkie elementy ruchu, o których pan profesor wspominał? Tak, wspominałem o pewnych aspektach tych różnic. Lodowce alpejskie są ciepłymi lodowcami, a lodowce arktyczne są mieszanego typu. To znaczy są ciepłe w środku, a na brzegach są zimne, w związku z czym zachowują się w sposób mieszany, tym niemniej ten zimny charakter bardziej determinuje ich zachowanie. To znaczy ślizganie się nie jest tak istotne i odkształcenia nie tak ważne jak pęknięcia lodu. To jeszcze jedno mam pytanie odnośnie, w sumie taka ciekawostka, czy to jest możliwe, żeby lodowiec płynął szybciej niż rzeka? Czy są takie przypadki znane na świecie? Rzeki potrafią wbrew pozorom płynąć całkiem wolno, więc można znaleźć takie przypadki. Lodowce, zwłaszcza które wypływają z lądolodu grenlandzkiego, znane są z bardzo szybkich prędkości. Jeszcze jest pewne zjawisko, o którym wspominałem, tak zwanej szarży lodowców, kiedy lodowiec z pewnych przyczyn bardzo znacznie przyspiesza i może się przemieszczać nawet o wiele metrów w ciągu dnia, czy wręcz kilometrów. Nieźle. Zapraszam państwa do zadania pytań. Bardzo proszę, poprosimy tutaj mikrofon. Czy zmiany klimatu zachodzące na Ziemi mogą spowodować, iż jakiś lodowiec zmieni się z zimnego na ciepły? Tak właśnie obserwuje się to w wielu rejonach, tam gdzie były zimne, prawda, zmieniają swój charakter. Aczkolwiek jest wiele niespodzianek, bo są też lodowce nawet w Arktyce, które właśnie w wyniku zmian klimatu zaczynają rosnąć. Aczkolwiek to są dość pojedyncze przypadki. Ale tak, można powiedzieć, że ten zimny charakter arktycznych lodowców ciągle jest pamięcią po małej epoce lodowcowej. Ponieważ lodowce mają olbrzymią bezwładność i mechaniczną, i cieplną, więc te zmiany w odpowiedzi na zmieniający się klimat zachodzą dość wolno, ale tak. Dziękuję bardzo. Tam poproszę mikrofon. Czy wszystkie zimne, no bo jeżeli lodowce są zimne, w takim razie nie ulegają jakiemuś wielkiemu topieniu się, czy one rosną w takim razie? Zwiększają swoją masę i jakby długość?
Lodowce zimne również zanikają. To, że są zimne, to wpływa na ich własności mechaniczne, ale na bilans masy nie tak bardzo. Bo to warunkuje klimat, prawda? Strumienie ciepła, które do tych lodowców dochodzą. Czyli one też się topią. Tak jest. Co widać było na zdjęciach lodowca Wehrenscholda ze Spitsbergenu. Na tym zdjęciu, na którym widać było jego zasięg na początku XX wieku i aktualny. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Mhm. Dzień dobry, ja mam jeszcze pytanie co do stworzeń żyjących w lodowcach. W sensie jak ktoś tam rozmraża i potem jak te stworzenia do naszego teraz, do naszego świata jakby z powrotem wracają. Jakie to ma konsekwencje, co to są za stworzenia i czy mógłby Pan coś więcej o tym powiedzieć? No więc to są stworzenia od jednokomórkowych organizmów, potem niesporczaki, o których mówiliśmy. Niesporczaki są najbardziej z nich chyba rozwinięte, ale niesporczaki mają niezwykłą odporność na niekorzystne warunki. One mogą zamarznąć i to na długo i potem wstają i dalej funkcjonują. Natomiast organizmy bardziej prymitywne mają jeszcze większe zdolności, prawda, przetrwania niekorzystnych warunków. Poza tym wody w lodowcu jest sporo nawet w ciągu zimy, więc tak lodowiec nie do końca zamarza, prawda? One są w stanie przetrwać zimę i odrodzić się na nowo latem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Czy lodowce zawsze są słodkowodne, czy są też słonowodne? Czy to jest różnie? Nie, lód jest zawsze słodki. Czy istnieje różnica pomiędzy zanieczyszczeniami, które mają w sobie lodowce ciepłe, a zimne? Czy na przykład jakieś pierwiastki dłużej przetrwają w zimnym lodowcu niż w ciepłym? To zależy na pewno od dynamiki lodowca, w sensie czasu przebywania lodu w tym lodowcu, który jest inny dla lodowców zimnych i ciepłych i faktycznie myślenie w takich kategoriach gdzieś tam się przewija w rozważaniach na temat losu zanieczyszczeń w lodowcach, ale ciągle jeszcze jest zbyt mało danych, żeby to stwierdzić. Dziękuję. Bardzo proszę. Kolejne pytanie. Wspomniał Pan o tym, że przy ruchu lodowców istotny udział ma woda, która się pojawia również pod tymi lodowcami. Jeżeli weźmiemy pod uwagę lodowiec o bardzo dużej miąższości, czyli kolokwialnie mówiąc gruby, gdzie nie dociera już światło słoneczne, gdzie skorupa ziemska, no nie wiem, temperaturę ma też może zbliżoną do tego lodowca, może ujemną, czy tam też się pojawia woda, czy już tam jest tylko lód i jest przymarznięty? Czy ta woda jest na całej powierzchni pod lodem? Paradoksalnie pod bardzo grubymi lodowcami strumień ciepła geotermalnego właśnie może być na tyle znaczący, że może roztapiać lód na kontakcie z gruntem. I on jest w tych największych lodowcach ciepło geotermalne jest znaczącym elementem bilansu cieplnego, inaczej niż przy mniejszych lodowcach. Więc jest, tak, pod lodem antarktycznym też jest woda, nawet znamy olbrzymie jeziora wody o bardzo dziwnych własnościach chemicznych. Co więcej, tam też żyją organizmy. Wypatruję jeszcze jakiejś ręki uniesionej do góry, ale już więcej pytań nie widzę. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję za Chyba jest prezentację. pytanie. Jest? Tak, jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę, ostatnie pytanie. Tak, zapytać, co Pan myśli o utrzymywaniu tych lodowców, bo na przykład w Austrii są jakieś pomysły typu dosypywanie śniegu, uklepywanie tego śniegu, żeby w jakiś sposób zachować te lodowce. Czy to ma sens, czy to jest para w gwizdek? No, powiedziałem tak, jeżeli kogoś stać, to niech dosypuje śniegu, ale to jest oczywiście walka z wiatrakami. No, w Austrii to jest zmotywowane ekonomicznie, bo chodzi o utrzymanie ośrodków narciarskich. Poza tym nie widzę innego uzasadnienia. Bardzo proszę. Czy obecnie wszystkie lodowce są w wycofaniu, czy są jakieś lodowce na świecie, które są w procesie akumulacji? Tak, właśnie nieliczne lodowce na Svalbardzie, do archipelagu, do którego należy Spitsbergen, wiemy, że ich
masa się powiększa. Co wynika z tego, że lodowce reagują nie tylko na strumienie ciepła, ale również na strumienie śniegu, prawda? Jeżeli akumulacja śniegu jest duża w zmieniającym się klimacie, to może rekompensować topnienie spowodowane wzrostem temperatury. I nawet lodowce norweskie, które pokazywałem podczas prezentacji, rosły do około roku 2003. Dopiero ich zanikanie ruszyło wtedy, więc to tylko 20 ostatnich lat. Czapa, o której tu mówiłem w Norwegii, jest bardzo wrażliwa właśnie na sumy opadów śniegu. Jeżeli one są większe w jakichś okresach, to wtedy te lodowce rosną i to nawet w stosunkowo niedawnym czasie obserwowaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. To wszystko, dziękuję. W drugim naszym dzisiejszym wykładzie na temat pleistoceńskie lodowce, rzeźbiarze tatrzańskiego krajobrazu, pan dr Jerzy Zasadni odpowie na pytania, skąd wiemy, gdzie, kiedy lodowce były obecne w krajobrazie Tatr, jak były grube i wielkie, jak zmieniały krajobraz, co możemy powiedzieć o klimacie, który wtedy panował. Tatry to wysoko wyniesiony tektonicznie masyw górski z przepiękną, znaną nam rzeźbą, która często określana jest jako alpejska. Krajobraz ten został ukształtowany przede wszystkim przez surowy klimat. Tatrzański pejzaż kryje w sobie wiele śladów wydarzeń z przeszłości, które pokazują, na co było stać system klimatyczny Ziemi w jego najbardziej surowej odsłonie w trakcie zlodowaceń pleistoceńskich. Wirtualnie zaglądniemy za chwilę podczas prezentacji w epokę lodową, aby zobaczyć krajobraz Tatr, jakiego nie pamiętają najstarsi górale. Dr Jerzy Zasadni pracuje na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Jego głównym zainteresowaniem badawczym jest rzeźba lodowcowa masywów górskich Alp i Karpat, ze szczególnym uwzględnieniem Tatr. Zajmuje się m.in. tworzeniem map geologicznych i geomorfologicznych, datowaniem form glacjalnych, rekonstrukcją lodowców oraz odtwarzaniem ewolucji rzeźby i klimatu gór wysokich. Jest twórcą nagrodzonej na arenie międzynarodowej mapy przedstawiającej Tatry podczas maksimum ostatniego zlodowacenia. Zapraszam pana doktora. Dzień dobry, witam Państwa. Zabieram Państwa bliżej, ale dawniej, to znaczy przenosimy się w czasie. Dziękuję mojemu prelegentowi za doskonały kurs glacjologii. Mam łatwiej, po prostu już wszystko wiemy na temat pracy lodowców. To, co chciałbym Państwa przekonać o pewnej rzeczy, jeśli chodzi o Tatry, Tatry wszyscy znamy, to, że tamte lodowce właśnie, które funkcjonowały w czasie Pleistocenu, były bardzo aktywne i można powiedzieć, że Tatry to jest opuszczone gniazdo pożeraczy gór. Będziemy mówić o geomorfologii, będziemy mówić o zmianach krajobrazu, jakie wywołują lodowce. Lodowców w Tatrach nie ma, to chyba wiemy. Nie wiem jak Państwo, ale ja się z tym nie pogodziłem i to jest właśnie ten obrazek za mną. Chyba o tym świadczy. To jest rekonstrukcja lodowców w Tatrach podczas maksimum ostatniego zlodowacenia. No, już wykonaliśmy ją parę lat temu, około 10, tak? Ona została wykonana na podstawie dotychczasowego stanu wiedzy, czyli geologów, geomorfologów, którzy zajmowali się tą tematyką od 150 lat. My dołożyliśmy do tego nową technologię, czyli współczesne możliwości techniczne, w tym numeryczne modele terenu, no i oprogramowanie. I badając ślady tych zostawione przez lodowców, wykonaliśmy właśnie mapę, która no, jest odtworzeniem. Czy to jest, można powiedzieć, ja nie jestem glacjologiem, ale paleoglacjologiem, bo można byłoby mi nazwać. Czyli zajmuję się lodowcami, które już nie istnieją. Patrzymy tutaj na rzeźbę. To co chciałbym przedstawić w tej prezentacji, to po pierwsze
powiedzieć, jak lodowce rzeźbią góry. Tutaj pokażę parę najnowszych badań związanych z geomorfologią glacjalną, czyli co wiemy dzisiaj na temat ewolucji systemów górskich pod presją, ogromną presją, jakie wywołują obecność zlodowacenia i czy takie formy, czy taki proces mógł być obserwowany w Tatrach. Czyli tutaj zajmujemy się takim, można powiedzieć, dwoma aspektami, czyli zasięgiem moren maksymalnych i opowiem, dlaczego to jest istotne, i cyrki lodowcowe, coś, co w Tatrach jest niesamowite. To znaczy każdy z nas, który był w Tatrach, widzi jeziora polodowcowe. Mówimy o tych jeziorach cyrkowych. To nie jest typowy obraz nawet bardzo zlodowaconych gór, aby tak duże zagęszczenie jezior występowało w górach, w takich małych górach. Więc w tym aspekcie spróbuję Państwa przekonać, że te lodowce w Tatrach były aktywne. I to, co tutaj właśnie padło na ostatnim pytaniu, właśnie chodzi o te opady. Czyli w tym przypadku chodzi o to, że lodowce żywią się śniegiem po prostu. I teraz to nie jest tak, że lodowce potrzebują niskich temperatur. Oczywiście lubią. Natomiast najważniejsze, bardzo ważne jest to, aby lodowce były zasilane opadami. A na końcu przedstawię ten obraz Tatr w takim aspekcie wirtualnym. Czyli tutaj, jak się odpuścimy, animacje pokazujące pewne przeloty nad Tatrami podczas maksimum ostatniego zlodowacenia. Tatry to fenomen natury, można powiedzieć. Można by dużo mówić o budowie geologicznej, natomiast jedna jest istotna rzecz. Jest to bardzo wyraźnie wystający masyw nad otaczające kotliny górskie. Widoczny, tu patrzymy, to widok jest od północy czy od południa, to jest około 2 kilometrów. Wyniesiony, stanowi on naturalną przeszkodę dla przepływu atmosfery. W takim sensie można sobie wyobrazić, nawet dzisiaj mamy tą różnicę, jeśli chodzi o opady, bo od północnego zachodu, na przykład w okolicach Kasprowego Wierchu, te opady są o wiele większe niż po stronie południowego wschodu, czyli na przykład tutaj właśnie, gdzie patrzymy na ten obrazek, czyli w Kotlinie Popradzkiej, w okolicach Łomnicy, te opady są o wiele niższe, około 40% nawet. To wynika z orograficznych wymuszonych opadów na skłonie północno-zachodnim. Tutaj widzimy taki jeszcze obraz Tatry to taki romboidalny blok, który wystaje wysoko ponad otoczenie. Został wypiętrzony dość późno. Można powiedzieć, że otoczenie Tatr niespecjalnie różni się pod względem budowy geologicznej. Tak naprawdę to, że istnieją te Tatry, zależy od tektoniki, czyli tego wyniesienia tego masywu ponad otoczenie. Co ciekawe, to właśnie geomorfologia jest, czyli rzeźba tych Tatr, którym dzisiaj widzimy, jest efektem działania procesów erozji, czy podnoszenia i zniszczenia tych gór. Najlepszym jakby pod tym względem agentem, czyli takim narzędziem klimatu są lodowce. Proszę Państwa, ten obrazek pokazuje, Tatry są wysoko wyniesione ponad otoczenie, ale głównie za sprawą uskoku podtaczańskiego, czyli południowego uskoku, który podnosi Tatry od południa. Dzięki temu widzimy, że najwyższe szczyty znajdują się, co ciekawe, tylko i wyłącznie po południowej stronie od grani głównej. Dlaczego tak jest? Ponieważ erozja postępuje szybciej od południa, przesunięty jest wododział w stronę północną, w związku z tym mamy do czynienia z taką asymetryczną rzeźbą. Ona dosyć istotnie wpłynęła podczas zlodowaceń na wykształcenie moren, lodowców, właśnie dzięki temu, że od południa mamy wyższą akumulację
większe pola akumulacyjne i firmowe, lodowce południowego skłonu Tatr mogły sięgać dalej niż, no wynikałoby to z takiego naturalnych ich właściwości, czyli asymetrii wynikającej po prostu z nasłonecznienia. To jest dosyć w sumie mało znany aspekt tego, że Tatry nie powinny mieć tak dużych lodowców po stronie południowej. Przejrzymy się teraz, tę mapę już mój prelegent pokazywał podobną mapę, czyli mapę pokazującą układ paleogeograficzny w centralnej Europie. Tatry znajdują się, jak widzimy, w takim korytarzu pomiędzy Alpami, czy też bardzo silnie zlodowacym masywem górskim. No właśnie, ten masyw górski był zlodowacony, coś co dzisiaj nazywamy zlodowaceniem typu sieciowego, czyli Spitsbergeńskiego, tak? Czyli podobnie wyglądał jak Spitsbergen. Natomiast Tatry znajdują się w takim korydorze peryglacjalnym pomiędzy lądolodem skandynawskim i Alpami. Około 30 masywów, proszę Państwa, około 30 masywów w Karpatach było zlodowaconych. Natomiast tak z naszej analiz wynika, że tych lodowców w Karpatach całych było około 500, z czego w Tatrach około 50, ale tak naprawdę około 28% powierzchni zlodowaconej to stanowiły Tatry, więc pod tym względem był to masyw bardzo silnie zlodowacony, ale to wynika głównie z tego, że on jest wysunięty dosyć bardzo na północ, tak, był najzimniejszy, no i jeszcze właśnie tutaj dochodzi ten aspekt wystawienia tego masywu na działanie przepływu atmosfery. Okazuje się, że w tych warunkach maksimum zlodowacenia działał tutaj po pierwsze klimat, temperatury, średnie temperatury roczne były niższe około 9 do 12 stopni, tak jest szacowane. Obniżone były wartości opadów, czyli nie było tak jak dzisiaj, te opady były rzędu, niektórzy szacują na 40-60% obecnych opadów, więc suchy klimat. Zwiększona była cyrkulacja atmosfery, w związku z tym powstawały formy eoliczne, przykładowo w tym czasie, czego najlepszym przykładem są na przykład Nizina Panońska, gdzie mamy plejstoceńskie megajardangi i wielkie struktury wiatrowe. Zresztą dzisiaj między Karpatami a Alpami mamy bardzo silny przepływ atmosfery nawet dzisiaj. Tak tam koło Bratysławy, Wiednia farmy wiatrowe stoją. Do tego trzeba jeszcze dołożyć do tych warunków to, że to były warunki powiedzmy tundry w tym czasie i dosyć taki kontynentalny klimat. I do tego nie pasuje, do tego całego obrazka nie pasuje jakby rzeźba tatrzańska, która jakby pokazuje, że te lodowce wyglądają, te rzeźby jakby ukształtowane były przez lodowce właśnie nie to, co dzisiaj było powiedziane, nie zimne, tylko ciepłe. I pokaże właśnie, że te warunki wskazują na to, że pomagały tym lodowcom tatrzańskim dość znaczne opady prawdopodobnie, ale one nie wynikały z ogólnych opadów w tym czasie, tylko właśnie z wymuszania orograficznego. Ale gdybyśmy, musimy tutaj jeszcze zwrócić uwagę na aspekt linii równowagi bilansowej, która tu była poruszona przez mojego prelegenta, ale w tym sensie lodowce powstają powyżej linii równowagi bilansowej, czyli musi być spełniony warunek gromadzenia śniegu. Jeśli ten śnieg jest gromadzony w ciągu roku, to jest transformowany w firni lód lodowcowy i wtedy grawitacyjnie spływa, to już wiemy. I im te opady są większe, ten pas transmisyjny działa szybciej. No i tak jak było mówione już, wtedy właśnie, jeśli mamy lodowce silnie zasilane, może ten pas transmisyjny działać szybciej. Mamy też nacisk, więc ten film wodny i pomaga to lodowcom erodować. Nie są zimne, nie są przymarznięte do podłoża, które właśnie te lodowce zimne słyną z tego, że niespecjalnie erodują. Wręcz nawet się mówi, że one konserwują rzeźbę, na którą nasuwają się. Więc
Ta granica wieloletniego śniegu w Tatrach wtedy była na wysokości około 1550-1570 metrów, czyli obejmowała najwyższe partie dolin. Dlatego te lodowce się wysuwały. Tutaj mamy dowody na to, że w tych Tatrach te ciepłe lodowce były, w sensie mamy rysy lodowcowe na wygładach, chociaż powiem szczerze, że nie jest tak łatwo w Tatrach znaleźć rysy lodowcowe, ponieważ one mają przeważnie około 17 do 15 tysięcy lat, więc one są dosyć silnie zwietrzałe w porównaniu z takimi świeżymi, odsuniętymi rysami, na przykład gdzieś na przedpolu lodowców alpejskich. To nie jest tak dobrze widoczne. Ważne jest to, żeby takie formy były w wodzie, jak widzimy tutaj. Wtedy widzimy te delikatne różnice w nasłonecznieniu, czy też przy zachodzącym słońcu. To możemy zaobserwować. Najlepszym miejscem do obserwacji takich form jest Dolina Pięciu Stawów Spiskich. Tutaj jak działa właśnie to lodowcowe dłuto do rzeźbienia gór, czyli narzędzie klimatu. Jedna z koncepcji mówi, że lodowce są na tyle silnymi, na tyle ważnym źródłem erozji, przewyższającym tempo erozji rzek, że jeśli jakiś masyw urośnie powyżej granicy klimatycznej, czyli tą linii śnieżnej, te lodowce będą konsumować ten masyw i nie pozwoli mu być wyżej niż 1,5 kilometra mniej więcej nad tą średnią wysokością. To jest taka koncepcja hipotezy piły lodowcowej. Obserwowano na całym świecie, że szczyty są mniej więcej nawiązują do granicy klimatycznej śniegu, co może być efektem właśnie piłowania tych masywów. Czyli nieważne jak szybko blok tektonicznie będzie podnoszony, lodowce go zetną, jeśli się będzie wychylał. Tak mniej więcej wygląda koncepcja piły lodowcowej, hipotezy piły lodowcowej. Inne obserwacje z kolei pokazują, że lodowce pleistoceńskie zostawiając moreny na przedpolu gór, zostawiają sekwencję moren, czyli mamy zlodowacenia starsze i młodsze. Tutaj musimy wrócić jeszcze, zaglądać jeszcze w historię klimatu. Ten wykres pokazuje nam Pleistocen. Jak widzimy, w czasie Pleistocenu było kilka zlodowaceń w ostatnim milionie lat. To jest około kilku silnych zlodowaceń, czyli te pierwsze zlodowacenia, które docierają na przykład na teren Polski, to jest około 1 000 000 lat. A my tutaj będziemy głównie mówić na przykład o tym ostatnim zlodowaceniu, gdzie ta rekonstrukcja jest tuż tutaj, 20 000 lat temu. My żyjemy w Holocenie, czyli obecnym interglacjale. Czyli to, co czerwone, to są interglacjały, czyli nawet w Pleistocenie było ciepło, tak jak dzisiaj, albo nawet cieplej. Natomiast przez większość historii Pleistocenu zlodowacenia trwają około 100 000 lat, interglacjały 10. To jest cała historia. Gdyby ktoś zapytał, to kiedy w Tatrach były lodowce, one były w tych niebieskich polach, a w tych czerwonych nie raczej. W związku z tym te lodowce w Tatrach były częściej niż ich nie było, co jest też może dla nas dziwne, bo przyzwyczajeni jesteśmy, że ich nie ma. Natomiast koncepcja tych dalekich moren mówi o tym, że podczas tych zlodowaceń, maksimum zlodowaceń, ten klimat mniej więcej był podobny. Więc gdy lodowce fluktuują, zanikają i rosną i sięgają przedpola, to generalnie powinny trafiać w to samo miejsce. A zwykle jest tak, że jest sekwencja, która pokazuje, że moreny ostatniego lodowacenia są wewnątrz, a kilka moren jest na zewnątrz. Jeśli tak jest, to oznacza to, że lodowce po prostu zjadają, czyli podcinają gałąź, na której siedzą, zjadają masyw, czyli wcinając się, obniżając górotwór, góry, zmniejszają swoją powierzchnię akumulacji, czyli przy tym samym klimacie nie są w stanie sięgnąć dalej. Więc jeśli tak działa ten mechanizm, to musimy poszukać właśnie, gdzie występują takie moreny i to by nam mówiło, że w danym masywie te lodowce były aktywne i potrafiły taką pracę wykonać. Okazuje się, że w centralnej Europie, tak naprawdę poza Tatrami, to niewiele jest masywów, gdzie takie moreny są na zewnątrz. Oczywiście nie mówimy tu o Alpach, tam oczywiście, że są. I ta redukcja jest około 10%, kilkunastu w Alpach. Więc jedynym masywem w sumie to są Tatry, ale tak naprawdę gdybyśmy się przyglądnęli, to tylko Tatry wysokie, nawet nie zachodnie.
Tutaj mamy przykład właśnie, mówiąc o tych morenach starych i młodych, czyli te ostatnie zlodowacenie, te 20 000 lat, no to w Tatrach są doskonale zachowane, widoczne. My je rozpoznajemy po tym, że widzimy te wały moren, one są wysokie, widoczne w rzeźbie, natomiast wszystko co starsze, czyli na przykład na Rusinowej Polanie, jak ktoś był, to tam mamy morenę, która ma na przykład 140 000 lat. Więc przez 140 000 lat to był wystarczający czas, aby procesy denudacyjne, soliflukcja, zamarzanie, rozmarzanie zniszczyło usypany, niezbyt mocną konstrukcję, jaką jest morena. Tak? Co więcej, my znaleźliśmy, akurat udowodniliśmy, że tam mamy dwie starsze moreny i w ogóle na tej starszej to nawet głazów już nie ma, czyli można powiedzieć, że głaz granitowy w przyrodzie nie może trwać dłużej niż 140 czy 200 000 lat. Więc nagrobki na przykład granitu nie przetrwają więcej, tak? Gdy zostawić je. Bo po prostu zostają zniszczone przez procesy wietrzeniowe. Więc jeśli popatrzymy na całe Tatry, to jest właśnie ta nasza mapa z takim dodatkiem, czyli na zewnątrz widzimy te brązowe, to są właśnie moreny starsze niż ostatnie zlodowacenie. Jest kilka właśnie, do 2 systemów możemy rozpoznać starszych, natomiast co jest istotne, po prostu zwrócić uwagę, że te moreny są tylko wokół lodowców tatrzańskich, Tatr wysokich, nie występują praktycznie w Tatrach zachodnich. To już pokazuje, że w Tatrach wysokich te lodowce były na tyle duże, że potrafiły, powiedzmy kolokwialnie, skonsumować tę górę i zmniejszyć swoją wielkość w kolejnych zlodowaceniach. Przykładem właśnie tutaj jest ta Dolina Białki, najbardziej znana pod tym względem. W ogóle to jest, można powiedzieć, ziemia święta pionierów rzeźby lodowcowej w Tatrach. To tam się rozpoczynało wszystko. Bo zresztą Dolina Białki to jest, lodowiec Białki był największym lodowcem Tatr i też Karpat przy okazji. Nie najdłuższym, ale największym. Proszę zwrócić uwagę, mamy asymetrycznie rozwinięty, to co powiedzieliśmy, masyw. Po południowej stronie uskok powoduje, że na stronie zrzuconej te moreny są akumulowane jedna na drugiej, czyli kolejne zlodowacenia nakładają, tam jest 400 metrów nawet osadów, powiedzmy, czwartorzędowych, a po północnej stronie ten masyw wędruje do góry, podnoszony tektonicznie. W związku z tym kolejne zlodowacenia, moreny kolejnych zlodowaceń sięgają niżej. Jak ktoś szedł na wycieczkę na Rusinową Polanę z Wierch Porońca, tutaj jest parking, no to idzie takim bardzo równym, płaskim przedpolem, tam bardzo miły spacer z pięknym widokiem na Rusinową Polanę, to jest właśnie stara morena z najstarszego zlodowacenia w Tatrach, jakie jest, które zostało tam, ta morena została tam zdeponowana, kiedy tak naprawdę to było przedpole Tatr, nie rozcięte jeszcze. Dopiero później erozja, zarówno rzeczna, jak i glacialna, rozcięła Dolinę Białki, wycięła Dolinę Filipka. W związku z tym kolejne zlodowacenia sięgają już w tej dolinie. Ale to jest pierwsza forma. Jest to jedna z najstarszych osadów w Tatrach. Co można powiedzieć? Właśnie, że tutaj, mimo podnoszenia, lodowce dały radę, tak można mówić kolokwialnie, dały radę erodować ten masyw i wciąć się niżej. Jakbyśmy się przyglądali takim schematowi, w tym miejscu spąk tego najstarszego zlodowacenia sięgał tego lodowca. Był na wysokości stropu, powierzchni tego drugiego. To używam, przepraszam, terminów geologicznych, glaciologii to jest trochę nie do końca poprawnie. Więc 400 metrów erozji, tak, to jest dużo. Gdybyśmy sobie to chcieli wymysłować, jak to wyglądało, czyli na pierwsze zlodowacenie, w pierwszym zlodowaceniu mamy jeszcze przedpole Białki jest jeszcze płaskie. Mamy lodowiec piedmontowy, można powiedzieć, płaski, deponowana jest morena właśnie około Wierch Porońca, właśnie tego parkingu.
I w kolejnych lodowaceniach ma rozcięcie, interglacjałych lodowaceniach rozcięcie zarówno Doliny Białki, jak i Filipka 200 metrów i już powiedzmy przedostatnie lodowacenie i to ostatnie już jest w zupełnie innej sytuacji topograficznej, co pokazuje jaką wielką pracę wykonały te lodowce erozyjną. Czyli można powiedzieć, że lodowce taczańskie potrafią redukować masyw górski, bo wystarczająco wysoko była masyw powyżej tą granicę, to jest około kilometra powyżej granicy. Druga informacja, podobna, co może być bardziej nawet zaskakująca i w sumie interesująca i mało kto na to zwrócił uwagę. Chodzi o cyrki lodowcowe, czyli przegłębienia. Cyrk powstaje z przeobrażenia niszy źródliskowej. To jest półkoliste zagłębienie. Można powiedzieć, że tam erozja lodowca wgryza się w masyw. Troszkę z trzech stron, a z tej jednej strony lodowiec wypływa. Koncentryczny jest przepływ lodu, w związku z tym mamy taką tendencję, aby cyrki były pogłębiane. Więc im bardziej rozwinięty cyrk, im bardziej dłużej albo silniej ta erozja trwa, tym cyrk ma tendencję do występowania w nim przegłębień. Przegłębień, czyli dzisiaj byśmy to powiedzieli mis jezior, tak, taczańskich. Więc patrząc na taką dolinę 5 stawów polskich, tak, gdzie zgodnie z nazwą są 4 tak, duże stawy, jeszcze Zadniego nie widać, tak. To jest dolina, która jest, można powiedzieć, fenomenalna pod względem rzeźby lodowcowej. Nie ma drugiej takiej, ośmielą się stwierdzić, w Europie, aby na takiej powierzchni było tyle jezior polodowcowych i to takich głębokich. Jakbyśmy porównali na przykład masywy zlodowacone w Rumunii, tam najgłębsze jezioro ma 40 metrów, tutaj 79, proszę bardzo, najgłębsze jezioro w Tatrach i w całych Karpatach i największe też zresztą. To jest jak powstają właśnie te przegłębienia? No, jest wiele hipotez, nie jest jasny jakby do końca geneza, ale można założyć, że ta geometria, to przegłębienie ułatwia ewakuację tego lodu z podłoża, więc to jest dostosowanie, można powiedzieć, ta geometria, dostosowanie do przepływu lodu, który jest duży i szybki. Można powiedzieć, że przegłębienia występują tam albo gdzie lodowce dłużej rzeźbiły, albo aktywniej rzeźbiły. Więc popatrzmy teraz na taką mapę, która pokazuje nam obecność jezior w Tatrach polodowcowych. Mówimy o jeziorach cyrkowych, nie mówimy o jeziorach morenowych, bo to jest inna historia. Proszę zwrócić uwagę, tutaj jest zaznaczony taki trójkąt. To trójkąt nie ma znaczenia, bo to jest taki przypadek, ale gdybyśmy wyznaczyli w tym trójkącie znajduje się 52% jezior nie w Tatrach, tylko w Karpatach. Więc zrobili taką analizę, że przeanalizowaliśmy całe jeziora Karpat. I co się okazuje, w Tatrach jest prawie 3/4 jezior w Karpatach, czyli w całej Rumunii, w tych wielu masywach nie ma tylu jezior polodowcowych. A jakbyśmy przyglądali się bliżej, te jeziora występują tylko w Polsce tak naprawdę. Można powiedzieć, tylko te okruchy się znalazły na Słowacji. Największe jeziora zresztą słowackie są tuż przy naszej granicy. Tak jakby nie wiem, ktoś ewidentnie chciał nam dać te jeziora. Dlaczego tak? Można było podejść do tego pod kątem geologicznym. Podobna litologia występuje w całych Tatrach Wysokich. No, w zachodnich powiedzmy, że nie, ale mówimy o Tatrach Wysokich. Podobna litologia. Więc nie jest to wina litologii. Nie jest to wina ekspozycji, bo tutaj zarówno lodowce północne, jak i południowe mają te jeziora. Nie jest to kwestia wielkości lodowca, bo zarówno duże lodowce mają te jeziora, jak i te mniejsze. Nie jest to kwestia nawet systemu lodowcowego, bo jak widzicie, Białka ma wyraźną granicę, tak? Tylko tu występują, a tu już nie. Więc nie ma to, próbowaliśmy połączyć z jakimiś spękaniami, ale nie bardzo są takie dane, aby można połączyć, żeby to tektonikę, wiadomo, że małe jeziora występują na strefach tektonicznych, natomiast nie jest to też wina tektoniki, więc jedynym winowajcą pozostaje klimat. I tutaj właśnie się kłania to, co powiedziałem na początku, czyli że to, co dzisiaj
jest domeną Tatr, czyli te orograficznie wymuszone opady na północno-zachodnim skłonie i cień opadowy na południowo-wschodnim, musiał działać tak samo w Pleistocenie. Jak to działa? Nawet okazuje się, że są robione takie numeryczne modelowania i wykazują to, że nawet w warunkach bardzo zimnych, kontynentalnych, jeśli powiedzmy generalnie panują warunki takie, które umożliwiają rozwój tylko lodowców zimnych, o czym była mowa, to przy dużych opadach to wystarcza, aby uruchomić erozję. To jest kwestia tylko obiegu masy i zwiększenia grubości. Zresztą jeśli powstają takie formy jak jeziora cyrkowe, misy przegłębień, to to jest jakby dodatnie sprzężenie zwrotne. One potem są doskonałym miejscem do akumulacji i grubych lodowców, tak? Więc to jest dodatnie sprzężenie zwrotne w kolejnych cyklach. Oczywiście to nie chodzi o ostatnie zlodowacenie, takie formy nie powstają w jednym zlodowaceniu, powstały przez cały Pleistocen, ale zwracamy uwagę na to, że po pierwsze w Białce mamy ten efekt erozji i samoograniczenia się zlodowacenia. Lodowiec staje się coraz mniejszy w kolejnych zlodowaceniach i efekt tych cyrków. W związku z tym można powiedzieć, że w Tatrach dominował, Tatry są w ogóle najbardziej zlodowaconym masywem i nie ulega wątpliwości, że tych form glacjalnych jest to naprawdę, one są doskonale wykształcone w stosunku do innych masywów Karpat. Tutaj Tatry są, można powiedzieć, najbardziej zlodowacone masywem o najlepszych inwentarzu form lodowcowych. A rzeźba Tatr Wysokich, a szczególnie naszych Tatr polskich, czyli tych na północno-zachodniej ekspozycji Tatr Wysokich, świadczy o efektywnej erozji, która mogła wyprzedzać właśnie tę tendencję do podnoszenia gór i może być, na pewno jest to efekt dominacji zachodniej cyrkulacji, tak jak ma to miejsce dzisiaj w czasie maksimum zlodowaceń, czyli to, i wymuszania tych opadów orograficznie. I to mógł być główny czynnik, nie temperatury, które umożliwiają rozwój ciepłych lodowców, być może po prostu akumulacja, a ta granica, ta różnica zbierania tych opadów na pierwszej flance gór dała się tutaj łatwo obserwować w rozkładzie tych jezior. Zresztą analizując jeziora Karpat Południowych też widzimy pewną tendencję wschód-zachód, więc ma to pewne też nie tak dobrze widoczne, ale też widoczne konsekwencje w rozwoju tej rzeźby lodowcowej. To, co obiecałem, czyli podróż w czasie. Kiedyś wykonaliśmy taki model w programie, służy do kreowania wirtualnych krajobrazów, bardziej wykorzystywanych w przemyśle filmowym. Wykorzystują grafikę fraktalną, więc trochę udaje tą rzeczywistość i przypomina to, co zobaczymy, rzeczywistość, chociaż nie jest. Fraktal jest doskonały w tworzeniu struktur, które są samopodobne i skomplikowane. Przykładowo tutaj rozmieszczenie tej roślinności tundry to jest kwestia algorytmu fraktalowego, czy chmury są doskonałym przykładem tego. Więc taka grafika została wykorzystana. Tutaj zwróćcie uwagę, też są pasy tych moren środkowych, o których mowa była. Oczywiście to jest pewna nasza wyobraźnia i pewne prawidłowości glacjologiczne. Ten pas moren powstaje po połączeniu dwóch strumieni lodowych i generalnie powinien odzwierciedlać pewne prawidłowości glacjologiczne. Staraliśmy się to wykonać jak najbardziej, czyli to, co powiedziałem na początku. Tęsknota za tymi lodowcami spowodowała, że staraliśmy się wykonać takie obrazy, ale też i animacje. Tu mamy lodowiec Białki szerokości około 2 km. On w tym miejscu miał prawie 400 metrów grubości. Nie jest to, może to jest dużo, to jest najwięcej w Tatrach. Natomiast dzisiaj Alecz ma na 900 metrów, więc generalnie te lodowce tatrzańskie miały wielkość podobną do lodowców dzisiejszych w Alpach. Czyli dzisiejszych tych wytapiających się lodowców w Alpach, to wielkościowo największe tatrzańskie lodowce wtedy miały. Można w tym programie też tworzyć modele roślin, więc tutaj jest próba rekonstrukcji tej tundry, która wtedy na tym obszarze występowała. Nie było wtedy tam wyższej roślinności.
przynajmniej z tego, co mówią dane paleobotaniczne. To jest okolica Łysej Polany, czyli czoła lodowca Białki. Tutaj mamy na pierwszym planie starsze właśnie głazy ze starszych lodowaceń. Ostatnio rozwinęliśmy ten model przy okazji takiego projektu do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tu jest przykład, coś, co jest bardzo znane w Alpach, czyli porównywanie zdjęć między wytapiającymi się lodowcami. No w Tatrach nie możemy tego, bo nie mamy zdjęć, ani nie mamy zdjęć z przeszłości, ale możemy zrobić taką sekwencję, używając tylko tego programu. Łatwiej nam było to zrobić używając rekonstrukcji nawet dzisiejszego krajobrazu, ponieważ przydałoby się zdjęcie lotnicze, a na to tak łatwo w Tatrzańskim Parku nie ma zezwoleń. Chciałem zwrócić uwagę, że tutaj te lasy, które posadziliśmy wirtualnie, są bardziej zdrowe niż obecnie w Tatrach. Dzisiaj to jest naprawdę bardzo źle. 10-15 lat temu było o wiele lepiej. Dało się chodzić po tych morenach. Dzisiaj jest to prawie niedostępne miejsce zupełnie przez te zwalone drzewa. Tu mój przedmówca mówił właśnie też o lodospadzie. Gdzieś taki jeden by się znalazł na pole lodowe w Dolinie Żabiej Białczańskiej, ale ten lodospad został troszkę przeniesiony z Alp, takim sposobem powiedzmy wirtualnym. Zwróćcie uwagę, że tutaj mam też jeszcze jedną ciekawostkę. W Tatrach występuje kilka palononataków, czyli takich odizolowanych fragmentów grzbietu, grani, które zostały przez wsteczną erozję cyrków odizolowane od zwornika głównego. Tak powstają nonataki w Tatrach. To też jest efekt, to też występuje w górach, które ta rzeźba lodowcowa jest na tyle zaawansowana, że takie formy mogą powstawać. Tutaj jest nonatak chrubej turni. Jest ich kilka. No, przykładem najlepszym, tylko jedynym w Polsce to jest Mnich. Tak? Tu widzimy właśnie z północnego wschodu widok na Tatry. No, lodowiec Białki, największy lodowiec, tak jak powiedziałem, Karpat, Tatr i Karpat. Jest to próba animacji, przelot nad Doliną Miętusią, Małej Łąki, lodowcami. To jest Dolina Suchej Wody, właśnie z pokrywą gruzową. To jest też charakterystyczne, lodowiec Białki i górna część lodowca Białki z tym nunatakiem chrubej turni. Tutaj mamy też Gerlach, tak? Tutaj ten nunatak i okrążamy Gerlach, tutaj jest Ganek w tym miejscu. Wykonaliśmy zdjęcie satelitarne, można powiedzieć, w tym programie, to jest ciekawe, czyli zrobiliśmy zdjęcie z góry i zrobiliśmy ortofotomapę, czemu nie? Więc możemy tą ortofotomapę nałożyć na współczesny model i też zrobić animację, jest trochę łatwiej. To jest w innym programie, to jest lodowiec Rochacki, tu mamy Dolinę Chołowską, Starobociańską, Kościeliską, znowu tutaj Kiry, Dolina Miętusia, Małej Łąki. Pod Giewątem też były małe lodowce, to jest też zapomniany fakt w historii badań. Małe lodowce cyrkowe, tu jest Dolina Bystra, tu po raz pierwszy znaleziono w ogóle dowody na istnienie lodowców w Tatrach. Dolina Suchej Wody, no i Dolina Białki z tymi charakterystycznymi pasami. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie one nawiązują do geometrii tych strumieni lodowych, oddzielają te strumienie lodowe z połączeń lodowców. Tatry bielskie i całe gniazdo najwyższych partii Tatr widoczne od północnego wschodu. Jeszcze jedna animacja pokazująca wschód słońca nad Tatrami we wrześniu, 20 000 lat temu, czyli trajektoria ruchu słońca we wrześniu. Tak mogło wyglądać wtedy Tatry. Tu mamy Dolinę Staroleśną, zimnej wody staroleśną, minguszowiecką. To są piękne przykłady lodowców piedmontowych, jedynych w Karpatach zresztą, bo nie ma drugiego takiego masywu, który by miał lodowce piedmontowe, czyli wypływające na zewnątrz gór. Tylko w Tatrach one występują. No, to lodowiec Białki, Suchej Wody. Tu jest Zakopane na stożku napływowym. Jeszcze nie istnieje wtedy. Także najstarsi górale
tego na pewno nie widzieli. Być może ludzie epoki paleolitu, ale nic o tym nam nie powiedzieli. To dziękuję. To wszystko, co chciałem powiedzieć dzisiaj. Dziękuję bardzo za potężną dawkę wiedzy zakończoną ciekawymi animacjami. Zaczynamy pytania. Kto z Państwa chciałby o coś zapytać? Bardzo proszę. Czy dzisiejsze formy takie reliktowe, lodowcowe w Tatrach, czyli w Dolinie, w Kotlinie, Miedzianej Kotlince i w Bandziochu, a bardziej może o tą Miedzianą Kotlinkę pytam, czytałem w badaniach, że jest tam martwy lód, w sensie ten, który się nie porusza, nie zachodzi tam wymiana lodu w nim i czy jest szansa, no wiem, że na pewno teraz klimat się ociepla przez te ostatnie tam, no właśnie nie wiem jakie były temperatury, ale czy ten lód mógł tam przetrwać od ostatniego zlodowacenia? Dobre pytanie. W ogóle te glacjarety, czy śnieżniki, czy tak naprawdę pola wieloletniego firnu i lodu, najbardziej prawidłowa chyba nazwa na to, to są albo embrionalne, albo końcowe stadia lodowców. Nie są to lodowce. Z tego względu właśnie, że tam nie występuje wymiana masy i ruch. Występuje oczywiście ruch, ale bardzo, bardzo powolny i on nie nadaje się jakby nie spełnia warunków lodowca. Nie wiem, czy pytanie nie chodziło czasem o wieloletnią zmarzlinę, czyli też lód, który tam po prostu istnieje. Być może o to chodziło. Tam tak były takie badania robione i są płaty wieloletniej zmarzliny w Tatrach, właśnie w otoczeniu tej kotlinie, Miedzianej Kotlince. Ale czy to przetrwało? Pewnie nie, ale tak zakładamy, bo prawdopodobnie przetrwało. Jest to efekt małej epoki lodowej, ale szansa, żeby przetrwało to optimum klimatyczne Holocenu raczej nie i nie wiemy. Znaczy nie ma na to dowodów i podejrzewam, że jest to niemożliwe. Dobrze, dziękuję. Czy ratusz mułowy albo litwarowy był nunatakiem? Tak, tam trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Chyba tutaj kolega czy pan nawiązuje do tej naszej mapy, które tam być może zostawiły takie formy. To są być może drobne artefakty. Nie jest to celowe działanie, że faktycznie te formy musiały wystawać. Jest to w zakresie błędu, powiedzmy. Ale nie mają charakteru, nie ma to do dowodu na to. Dokładność tej rekonstrukcji można powiedzieć, że ona jest w granicach 20 metrów. Więc mogły, ale nie musiały. O. Dziękuję. Proszę o kolejne pytanie. Skąd wiemy, gdzie był lodowiec w Tatrach? Czy tylko na podstawie rzeźby terenu, czy są jakieś fakty geologiczne, jakieś eksperymentalne dane? Rzeźba terenu to jest podstawa moreny i formy erozyjne. Tutaj chodzi o podciosy, tak zwane trimliny. One wyznaczają w górnej części zasięg lodu, to jest na podstawie tego jest zrobiona rekonstrukcja. No i moreny. Morena w języku polskim oznacza zarówno osad, jak i formę. W angielskim nie. I tutaj jest to taka drobna różnica. W angielskim till to jest osad, a morena to jest wał, forma. Więc mówimy tu o formach, ale też i o zasięgach na przykład głazów, które już nie możemy nazwać moreną, ale tylko świadczą o tym, pokąd sięgał lodowiec. Są takie miejsca, gdzie tylko taka pozostałość jest. Więc to jest jakby sposób rekonstrukcji takich lodowców. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Czy mógłby pan powiedzieć dwa słowa jeszcze więcej może o powstawaniu podciosów właśnie? Czy to jest kwestia różnicy w gęstości tarcia tego lodu o skałę, to jest ścieranie czy kruszenie? W jaki sposób powstają te podciosy?
To jest dobre pytanie. Powstają one na pewno w kontakcie z lodem. Nie jestem przekonany, w sensie w literaturze możemy znaleźć takie określenie, że po prostu lodowiec szoruje tą część ściany i dlatego ona jest jakby podciosana. Wcale tak nie musi być. To jest tak jakby podcios, to jest, można powiedzieć, on zawsze występuje w strefie akumulacji, gdzie kierunek przepływu lodu nie jest równoległy do zbocza, tylko jest koncentryczny w kierunku doliny, tak jak w cyrku. Więc to jest forma podobna, według mnie, podobna do tylnej ściany cyrku, tylko występuje bardziej w skanalizowanym przepływie w żłobie, ale będzie miał podobną genezę, czyli powstaje w wyniku zamrozu, podcinania, ale nie do końca może to być, nie do końca to jest szlifowanie w takim sensie. Oczywiście do pewnego momentu możemy mówić o pewnym szlifowaniu. Jak lód ma parę metrów, to w strefie akumulacji, gdzie jest akumulacja firnu i śniegu, zdajemy sobie sprawę, że sam śnieg i firm nie eroduje, więc to jest właśnie ten problem. Jest pewna strefa, a im głębiej, tym ta możliwość już jest. Tak? Jest sobie dzisiaj dyskutowany problem w Alpach, głównie w Alpach, bo tam właśnie robią rekonstrukcje, takie modelowania numeryczne i sprawdzają, czy te podciosy pasują do tych modelowań i okazuje się, że przy pierwszych próbach nie wychodziło to, różnice były nawet kilkusetmetrowe, ale technologia poszła do przodu, w sensie technologia numerycznych modelowań. To zaczynamy się zbliżać do tego, co geomorfolodzy wcześniej kartowali i już ten rozdział między modelarzami tak zwanymi, a geologami czy geomorfologami już jest mniejszy. Dziękuję. Czy mam jeszcze pytanie do pana doktora? Jeszcze, bardzo proszę. Jak lodowce zniknęły, to kiedy wrócą? To jest dobre pytanie. Kiedy wrócą? Staramy się wszyscy tutaj, żeby nie wróciły już nigdy. I robimy to całkiem dobrze i nam wychodzi. Jeśli z punktu widzenia naturalnych zmian klimatu powinno rozpoczynać się, kończyć się nasza interglacja i powinien się zaczynać kolejne zlodowacenie. Natomiast wszyscy ci, co twierdzą, że właśnie, że tak będzie, no to jednak tak się nie stanie, bo powiedzmy tak, dla naszej cywilizacji to, czy za kilkadziesiąt tysięcy lat będzie o wiele zimniej, czy nie, to nie ma znaczenia. My dzisiaj podgrzewamy ten klimat w skali dziesiątek, a już na pewno setek lat, więc problem z uchronieniem się przed kolejnym zlodowaceniem nie jest problemem naszej cywilizacji. Problemem jest nie winter is coming, to nie jest problem, tylko właśnie hot summer is coming, to jest problem. Ale z punktu widzenia zmian astronomicznych, bo z tego wynikają zlodowacenia, to nasza interglacja się kończy. Wszystkie interglacjały trwały 15-12 tysięcy lat, średnio nasz trwa 12, więc wystarczy. Tak. Czy opady wtedy, podczas ostatniego zlodowacenia, w sensie podejrzewam, że byłyby mniejsze niż teraz, ze względu na to, że większość Morze Północne i Morze Bałtyckie, wszystko było pod lodem, ale tak się pytam w takim razie, czy były mniejsze te opady wtedy, w tamtym czasie w Tatrach? To jest właśnie to, o czym próbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Na pewno były mniejsze w skali ogólnej, ale jeśli chodzi o Tatry, tutaj efektem orograficznym, czyli wymuszanie opady mogły być mniejsze w ogóle. Natomiast jeśli ta atmosfera szybciej cyrkulowała, to Tatry mogły bardziej niż dzisiaj wyrzymać te resztki opadów, które tam do niej trafiały, bardziej efektywnie. To jest jakby tutaj clue. Natomiast tak, w czasie zlodowaceń te opady były mniejsze w ogóle. Było mniejsze parowanie oceanów. To jest, dzisiaj też było wspomniane o tym, że niektóre lodowce rosną, być może właśnie z tego powodu, że przy ociepleniu klimatu mamy większe opady i dlatego niektóre lodowce mogą mieć miejscami dodatni bilans, ale nie przez
obniżenie temperatur, tylko właśnie zwiększenie opadów, bo to jest efekt ogrzania oceanów. Ocieplenia klimatu mówi się, że może spowodować zatrzymanie czy zaburzenie prądów morskich na Atlantyku, co może spowodować schłodzenie Europy. W takiej sytuacji jak szybko dojdzie lądolód, czy nie, jak on się szybko może zbudować? Lądolód, tak? Lodowiec. Lodowiec. Tak, to jest główny mechanizm zmian klimatycznych w czasie zlodowaceń. Oscylacja i zatrzymywanie Goldsztromu, czyli cyrkulacja termohalinowa jest tutaj głównym mechanizmem klimatu na Ziemi. Północny Atlantyk jest kuźnią klimatu. I to, co się dzieje na północnym Atlantyku, decyduje, czy lodowce się rozwijają, czy też nie. No i pewnie też może, nie wiem, mamy w pamięci niektórzy film Pojutrze, tak, amerykański właśnie film hollywoodzki, który pokazuje ten problem w 2 tygodnie, a nie tak jak pani by chciała, to rozumiemy. Tak, no taki jest mechanizm, trochę w tym prawdy jest, oczywiście, tak to działa, ale z tego co wiem, to są takie, niektórzy tak prognozują, że to ocieplenie, czyli szczęśliwie będzie, jak dołożymy tyle do pieca, że tak się te lodowce wytopią, że zatrzymają przez uwolnienie słodkiej wody na Atlantyku, zatrzymają Goldstrom, no to może się nie udać. I to nie może być ten mechanizm, może się to nie udać, ale faktycznie tak ten mechanizm działał w czasie lodowaceń. Czyli im bardziej ogrzewamy, im więcej wody słodkiej trafia do Oceanu Atlantyckiego, właśnie stopniających lądolodów, to zatrzymujemy cyrkulację termohalinową i uruchamia się wtedy ochłodzenie, tak? To jest takie, powiedzmy, ujemne sprzężenie zwrotne. Ale nie grozi nam, z tego co ja wiem, to nie grozi nam to, znaczy nie grozi, nie pomoże nam to, o tak. Nie widzę już chętnych do pytań. W takim razie, panie doktorze, bardzo dziękuję jeszcze raz za prezentację i to wszystko. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Następne nasze spotkanie odbędzie się 19 grudnia. Serdecznie zapraszam. Tematyka następnego naszego spotkania to recycling. No, wydawać by się mogło temat już znany, wiele dyskusji, opracowań, ale te spotkanie, które będziemy mieć 19 grudnia, będzie dedykowane przetwórstwu pewnej grupy materiałów, polimerów. Pytania, czy właściwie odpowiedzi, jakie się podczas tych referatów pojawią, będą dotyczyły pytań o to, w jaki sposób przetwarzać materiały wytworzone z polimerów i czy na pewno materiały biodegradowalne, o których dzisiaj się bardzo dużo mówi, są w stanie w 100% całkowicie zastąpić polimery, które znamy z naszej codzienności. Zapraszam Państwa na następne spotkanie. Dobranoc.